Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mercedesa S63 AMG. W zasadzie to pełna nazwa to Mercedes AMG S63 e-Performance. Na stronie producenta jest nawet dopisek na końcu Sedan Long, czyli Mercedes AMG S63 e-Performance Sedan Long. No faktycznie, nazwa jest long, ale i auto jest long. Jest długie i piekielnie mocne. S-klasa w AMG występuje tylko w wersji przedłużonej, czyli tej o długości 5 metrów i 336 mm, ponad 5,3 metra. Ale to nie robi największego wrażenia. Największe wrażenie robi to, co pod maską, bowiem pod maską tej bestii jest 4-litrowy podwójnie doładowany silnik V8, który dodatkowo jest wspomagany silnikiem elektrycznym i dzięki temu łączna moc układu to 802 konie. Tak, 802 konie. Szok, szok i jeszcze raz szok. Tym sposobem najnowsze S63 AMG jest najmocniejszą limuzyną na świecie. Co więcej, maksymalny moment obrotowy to 1430 Nm. 1430. Robi wrażenie. Zresztą, jak popatrzymy na nową S-klasę w AMG, to ona też robi wrażenie. Auto wygląda naprawdę drogo. Różnica względem zwykłej wersji to inne zderzaki, logo AMG na masce, inny grill oraz oczywiście 4 ogromne kominy z tyłu. Kominy, które mam wrażenie, że chyba są aż odrobinę za duże, ale ważne, że pięknie gadają. Naprawdę, jak na rok 2024, to z zewnątrz S63 brzmi pięknie. Jest basowo, jest rasowo, jest zadziornie, jest dobrze. A i pewnie zwróciliście uwagę, że te wielkie rury to część zderzaka, bo tam z tyłu są dwie mniejsze rury. Ale i tak, lepsze to niż atrapy. S-klasa w AMG ma też inne wzory felg, w tym te testowane, które sam nie wiem, czy pasują do tego auta. Sam wzór jest świetny, ale chyba jest zbyt chromowana i nieco nie pasuje właśnie do tego samochodu, czyli do S-ki w AMG. No i niestety, to nie jest prawdziwa śruba centralna. To jest tylko zaślepka plastikowa, a pod spodem są zwykłe śruby. Chociaż i tak, te felgi są lepsze niż te podstawowe felgi, które wyglądają, jakby producent nie mógł się zdecydować, czy ma założyć 16 czy 20 cali. To, co na pewno pasuje do tego samochodu, to ten lakier. Zieleń szmaragdu, która w cieniu wygląda jak czarny kolor, a w słońcu pięknie mieni się na zielono. Śliczna barwa i śliczny samochód. Dodatkowo S63 AMG ma pneumatyczne zawieszenie, które pozwala na podniesienie auta, jakbyśmy musieli pokonać jakieś większe wyboje. Oczywiście, auto najlepiej wygląda jak jest opuszczone, ale wtedy trzeba uważać, bo auto jest naprawdę niskie i na przykład wyjazdy z garaży podziemnych mogą oznaczać lekkie przytarcie. Dobra, to pora na bagażnik i pora na pierwsze wady. Otóż pojemność bagażnika w S63 AMG w aucie, który ma długość 5,3 metra, to 305 litrów. Tak, 305. Dla porównania podam pojemność bagażnika w najmniejszej limuzynie Mercedesa, czyli A-klasie sedan, tak jest taki samochód, i jej bagażnik ma 395 litrów pojemności. Skoda Citigo ma tylko o 50 litrów mniejszy bagażnik niż ta S-klasa, a ma 3,5 metra długości. Pewnie jak odliczymy te kable, które mamy w bagażniku, to pozostaje nam właśnie około 260 litrów, czyli tyle, co w Skodzie Citigo. Nawet zestaw naprawczy do opon jest rzucony w rogu, bo nie ma swojego miejsca, nie ma gdzie go wcisnąć. To jest ogromna wada nowej S63 AMG, bo tutaj naprawdę ciężko się spakować. A wszystko przez to, że nowa SK w AMG to hybryda i pod bagażnikiem są m.in. akumulatory. Kufra nie da się też powiększyć, bo oparcie foteli się nie kładzie, a jedynie da się otworzyć środek i przewieźć na przykład narty, a na deser mamy gołą blachę w kufrze. W aucie za ponad 1 000 000 złotych to nie przystoi. A propos tego, co nie przystoi, to pewnie na początku filmu zwróciliście uwagę, jak wygląda kluczyk, prawda? Z napisu AMG schodzi lakier. Dramat. W takim razie szybko wchodzimy do kabiny, bo tam jest cudownie. Cudownie, zwłaszcza jak wybierzemy pakiet Executive Rear za 44 000 złotych. Wtedy dostajemy m.in. elektrycznie regulowane tylne fotele, które są klimatyzowane i wentylowane. Mamy pakiet rolet, ekrany, szyberdach, poduszki, podświetlane klamry, podajnik do pasów, dodatkowo oświetlenie, pilota, słuchawki, ładowarkę indukcyjną. Wtedy dostajemy po prostu wszystko, co się da na tej tylnej kanapie.
Poważnie, podróżowanie już na fotelu za kierowcą jest cudne, a co dopiero jak siędziemy za pasażerem i rozłożymy fotel. Ach, coś pięknego. Można tu spać. Chociaż jak mam być szczery, to liczyłem na odrobinę więcej miejsca na nogi, no ale jak chcemy mieć więcej miejsca, to trzeba kupić Maybacha, a nie S6 czy AMG. I tak jest tutaj super wygodnie, a my możemy kontrolować niemal wszystko w aucie tutaj z tyłu. Jest telewizja, jest internet, jest świetny audio Burmester, są fotele podgrzewane, wentylowane, no jest tutaj naprawdę wszystko. I co ciekawe, w podstawie kanapa wciąż jest 3-osobowa z tyłu, ale da się wybrać opcję, żeby S6 III było tylko 2-osobowe. Wtedy mamy taki większy tunel środkowy z dodatkowymi schowkami. Druga ciekawostka, to w podstawie nie dostajemy nic z tych bajerów, po prostu mamy dwa zwykłe, nieregulowane fotele, które nie mają też podgrzewania, co w cenie ponad 1 000 000 złotych za podstawę jest trochę słabe. Ale muszę przyznać, że jest tutaj naprawdę wygodnie. Zresztą z przodu też. Fotel jest w pełni elektryczny, podgrzewany, wentylowany, z masażami i jest aktywny. Aktywny to znaczy jak skręcamy, to nam dopompowuje boczki, żebyśmy się lepiej trzymali w zakręcie w fotelach. Jakby tego było mało, to jak zdecydujemy się na opcjonalne audio Burmester 4D, które kosztuje 30 000 złotych, to wtedy mamy też głośniki w plecach fotela. A to oznacza, że podczas odsłuchiwania muzyki czujemy bas na plecach, co przyznam szczerze jest wkurzające. Na szczęście można to wyłączyć. Ale sam fotel jest super wygodny, dalekie trasy to czysta przyjemność. I to nieważne, czy siedzimy z przodu, czy z tyłu. Pora więc na deskę rozdzielczą. Na deskę, która jest super nowoczesna, naszpikowana ekranami i świecidełkami i która jest bardzo podobna do innych modeli. I to może być dla niektórych wada, bo jednak po klasie S, czyli największej i najdroższej limuzynie w gamie Mercedesa, możemy oczekiwać czegoś wyjątkowego. I w zasadzie coś wyjątkowego otrzymujemy, ale tylko jeśli chodzi o doznania akustyczne. Na początku pokazałem Wam, jak dobrze brzmią na zewnątrz te wielkie wydechy, to teraz posłuchajcie, jak brzmi auto w kabinie. Fatalnie. Po prostu fatalnie. Za tak sztuczny dźwięk powinna być kara. Naprawdę, nie potrafię sobie wyobrazić, kto mógłby pomyśleć, że to brzmi dobrze. To brzmi okropnie, jak jakieś wiercenie wiertarką, no nawet nie wiem do czego porównać. Dźwięk jest też czasem spóźniony i aż wchodzi w taki nieznośny przester. Owszem, można to wyłączyć, ale zamykają się wtedy też klapki w wydechu i na zewnątrz auto jest ciche. Ale ja i tak wolałem to wyłączyć, niż jeździć z tym syntezatorem niczym z gier samochodowych z lat 90. To, co we wnętrzu również mi nieco przeszkadzało, to te 4 srebrne nawiewy na szczycie, które w słoneczny dzień odbijają się w szybie i delikatnie rozpraszają. Zresztą, odbijające się światło od piano black na tunelu środkowym też rozprasza, a dodatkowo ten element się rysuje i palcuje. To w odmianie AMG powinno być pokryte innym materiałem, a jedyne co jest do wyboru to mamy albo piano black, albo piano black w kropki. Dobra, to pora na materiały i spasowanie.
No i tutaj ponownie mieszane uczucia. Bo z jednej strony skóra jest naprawdę świetnej jakości, plastiki też, ale potem przychodzi spasowanie, gdzie na przykład skrzypi fotel albo te elementy na dachu wydają się, jakby miały zaraz się urwać. O kluczyku ze ścierającym się logo już nie wspomnę. Spasowanie to kolejna wada S6 AMG. Plusy to bardzo rozbudowane zegary cyfrowe oraz menu główne. Zegary mają mnóstwo motywów, w tym są bardzo klasyczne, jak i takie super kosmiczne i komputerowe, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Możemy też tam odpalić mapę czy telemetrię, naprawdę dobrze to wygląda. Dobrze też wygląda ekran główny, gdzie można wyświetlić kilka rzeczy na raz, w tym też rozbudowaną telemetrię czy mierzenie czasów. I tutaj ciekawostka, porównałem czasy z tego wbudowanego systemu z Race Logiciem i zawsze się zgadzało. Jedyne, do czego można się przyczepić, to klimatyzacja czy audio, które w całości obsługujemy za pomocą ekranu lub takich dotykowych płytek. No i można się przyczepić do tego, że cały ekran się palcuje. W ogóle obsługa, jak to niemal w każdym Mercedesie, odbywa się na kilka różnych sposobów. Można masać palcem po ekranie, można używać tych gładzików na kierownicy, które swoją drogą są bardzo niewygodne, na przykład ciężko delikatnie zwiększyć lub zmniejszyć głośność audio, a także je można z Mercedesem Hej, Mercedes. porozmawiać. Tak, proszę. Gorąco mi. Czy możesz to powtórzyć? Gorąco mi. Zmniejsz temperaturę. Przepraszam, ale nie mogę ci w tym teraz pomóc. Zimno mi. Podwyższam temperaturę do 25 stopni. Hej Mercedes, Słucham, włącz nawigację. jak brzmi cel? Telewizja Trwam, Toruń. Wyznaczam trasę do celu TV Trwam Świętego Józefa 23/35 Toruń. Działa to nieźle, chociaż czasami auto czegoś nie zrozumie. Dobra, to pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską, tak jak mówiłem, mamy podwójnie doładowane 4-litrowe V8, które generuje 612 koni, które dodatkowo jest wspierane hybrydą PHEV, która daje nam dodatkowe 190 koni. Razem mamy 802 konie oraz 1430 Nm. Momentu i mocy jest tak dużo, że silnik robi juhu z wrażenia. Ale jeszcze lepsze jest przyspieszenie, bowiem katalogowo S6 AMG powinno robić setkę w 3,3 sekundy. Tak wielka limuzyna, która robi 3,3 sekundy do setki. Pora to sprawdzić. Wynik to 3,2 sekundy, czyli nawet jeszcze lepiej. Bez procedury startu to 4,3 sekundy, czyli również kosmicznie. Naprawdę, osiągi są kosmiczne. Podczas przyspieszenia jesteśmy bardzo mocno wgniatani w te cudowne, wygodne fotele. Równie dobrze jest podczas przyspieszenia w trasie, chociaż oczywiście trzeba mieć tryb sportowy. W zwykłym trybie komfort jest zwłoka, co zresztą nie jest dziwne, bo silnik bardzo często się gasi ze względu na hybrydę. Ale do hybrydy jeszcze wrócę. Skupmy się nadal na jeździe i osiągach.
Osiągi są fantastyczne, chociaż czas od 100 do 200 km na godzinę to jest około 8 sekund, co nie jest jakąś rewelacją jak na 800 koni. Poprzednie S63 MG, czyli generacja W222, która miała 612 koni, robiła 100-200 w okolicach 8,5 sekundy, a po chipie od Brabusa czas zmniejszał się właśnie do 8 sekund. Problemem nowej S63 MG jest masa, bowiem auto waży na sucho 2520 kg i to się przekłada na osiągi. O ile podczas jazdy nie czuć bardzo masy, bo zawieszenie i tylna oś skrętna robi cuda, tak już po czasach przyspieszenia od 100 do 200 lekko to widać. Przy takiej mocy spodziewałem się czasów na poziomie 7 sekund, a nie 8. Ale tak jak mówię, jazda to wciąż przyjemność. Auto jest niebywale szybkie, przyspiesza z ogromną lekkością, a pneumatyka robi cuda. W trybach sportowych samochód jest sztywny, a w komforcie auto bardzo ładnie wybiera nierówności. Do tego tylna oś jest skrętna, co mocno pomaga manewrować, oraz mamy możliwość podniesienia zawieszenia, żeby pokonać większe przeszkody. No jest cisza. Co prawda, ja miałem wrażenie, że jedna z uszczelek lekko szumi, ale i tak można jechać znacznie powyżej limitów w Polsce i jest super cicho w kabinie. Pomaga też w tym skrzynia biegów, gdzie przy 200 na godzinę na 9 biegu mamy około 2400 obrotów. Idealnie na niemieckie autostrady. O ile jest sucho. Trzeba pamiętać, że auto ma przeogromny moment obrotowy i wciśnięcie gazu do podłogi na mokrym oznacza utratę przyczepności z 4 kół i lekką nerwowość. Systemy czuwają, ale jednak czujemy, jak chce nam wyrwać kierownicę. I jeszcze jedna uwaga. Czujniki parkowania w S-klasie działają bardzo późno. Często mamy wrażenie, że już coś wiedziemy, a one nadal nie piszczą. W takim razie porozmawiajmy o napędzie hybrydowym. Nowe S63 MG, tak jak mówiłem, to hybryda i to taka typu PHEV, którą możemy podładować. Przez to też bagażnik jest tak mały i tak ciężki jest ten samochód. Zwykła S-klasa, przedłużona, z tym samym silnikiem, ale bez hybrydy waży 2065 kg, czyli o 450 kg mniej. Ogromna różnica. I co ciekawe, przez to nie ma różnicy w spalaniu. Ba, według producenta hybrydowe S63 MG pali nawet więcej niż zwykłe S580, czyli też 4.0 V8 biturbo, ale tylko z miękką hybrydą, a nie z tym pchewem. PHEV w S63 ma inne zadanie. Po pierwsze, pozwolić wjeżdżać do centrów każdego z miast, a po drugie, dawać jak najwięcej mocy. Dlatego też maksymalny zasięg tego auta na samym silniku elektrycznym to tylko 34 km. I to w teorii, bo ja nie potrafiłem zrobić więcej niż 20-25. Bateria ma 13,1 kWh i tak jak mówię, służy tylko i wyłącznie do mocy, a nie do tego, żeby oszczędzać. W mieście naprawdę ciężko zejść poniżej 20 litrów, raz miałem 16, ale to była bardzo wolna i spokojna jazda, no wolniej się nie da. Na trasie jest dużo lepiej i przy 120 miałem zużycie na poziomie 10, a przy 140 około 12 litrów. To uważam za genialne wyniki jak na tak duże, ciężkie i mocne auto. Świetne jest też to, że mamy zwykły bak paliwa o pojemności 76 litrów, czyli dokładnie tyle samo co w pozostałych wersjach. Sam system hybrydowy działa świetnie. Idealnie płynnie się przełącza, nie szarpie, jest dokładnie taki, jaki powinien być układ hybrydowy. Niezauważalny. Dodatkowo nie da się wyzerować baterii, zawsze zostaje te 20-25%, a to skutkuje tym, że nigdy osiągi nie spadają. To mi się podoba. Szkoda tylko, że prawdopodobnie gdyby nie montować hybrydy plug-in i podkręcić moc do tych 650 koni, to auto byłoby lżejsze, bagażnik był większy, cena mniejsza, a czas przyspieszenia bardzo zbliżone, a przynajmniej te 100-200. Do 100 km na godzinę, no coś czuję, że odmiany PHEV nie dałoby się dogonić. To, w co warto zainwestować w nowej S63 MG, to ceramiczne hamulce. W aucie, które waży ponad 2,5 tony i ma 800 koni, dobre hamulce to podstawa. Szkoda tylko, że nie ma ich w podstawie, tylko trzeba dopłacić 43 000 zł za ceramikę. A cena podstawowa no nie jest mała, bowiem podstawowe S63 MG kosztuje 1 066 000 zł, natomiast ten testowany egzemplarz to już wydatek 1 317 000 zł. Tak, ten egzemplarz kosztuje 1 317 000 zł. Kosmos.
Kosmos na tyle duży, że przykładowo Audi S8 kosztuje w podstawie 672 tysiące złotych, no ale ustalmy, że S8 nie ma szans S6 pod względem osiągów. S8 ma tylko 571 koni i robi setkę w 3,7 sekundy, a Mercedes ma aż 802 konie oraz robi setkę w 3,2 sekundy. W cenie 1 300 000 złotych można też kupić Bentleya Continentala Flying Spur czy Maserati Quattroporte, ale one są też wolniejsze. Czyli tak naprawdę jedynym autem, które może się równać osiągami, jest Porsche Panamera Turbo i Hybrid, czyli też hybryda PHEV, która ma co prawda o 120 koni mniej, bo 680, ale katalogowo jest szybsza do setki o 0,1 sekundy, a także i ma taki sam czas 100-200 jak S63 AMG. I dodatkowo Porsche kosztuje 100 000 złotych mniej w podstawie od S63 AMG, bo jego cena zaczyna się od 960 000 złotych. Ja wiem, że Panamera jest nieco krótsza, ale moim zdaniem to konkurencja dla S63 AMG. Nowy Mercedes S63 AMG to auto pełne skrajności. To mogłaby być najlepsza limuzyna świata, ale niestety taka nie jest. Mamy auto, które ma 5,3 metra długości, a nie możemy się dobrze spakować, bo bagażnik jest super mały. Mamy genialne V8, które pięknie grzmi na zewnątrz, a w kabinie jest syntezator dźwięków, który brzmi fatalnie. Mamy fantastyczne materiały, które momentami są bardzo słabo spasowane. No i na koniec cena. 1 060 000 złotych w podstawie, a ten egzemplarz 1 300 000 złotych. To, czego nie można odmówić w S63 AMG, to kosmiczne wręcz osiągi. 3,2 sekundy do setki w limuzynie robi niesamowite wrażenie, a lekkość, z jaką auto przyspiesza i to w każdych warunkach jest niebywała. Do tego świetne wyciszenie, prowadzenie i mnogość gadżetów, które rozpieszczają nas podczas jazdy. No i ta moc. 800 koni. Nikt z konkurencji nie ma takiej mocy, więc można szpanować przed kolegami, że ma się ponad 800 koni i najmocniejszą limuzynę świata. Z tym, że wcale nie oznacza to, że jest najszybsza, bo Panamera Turbo i Hybrid ma ponad 120 koni mniej, a osiągi na papierze są lepsze i sama Panamera jest tańsza. Cześć!